Witam Was. Mamy okres letni. Mamy bardzo dużo owoców przeróżnych, na różnych krzakach. Ale dzisiaj zajmiemy się jednym specjalnym, który wszyscy praktycznie znacie. Przypuszczam, że od dziecka znacie. I tak naprawdę to te małe, fajne, czarne kuleczki potrafią naprawdę bardzo dużo dla naszego organizmu. Były cenione już przez nasze babcie, które zawsze, kiedy coś nam dolegało i tak dalej, zawsze wyciągały jakiś syropek, soczek, kompocik i tak dalej, właśnie z czarnej porzeczki. I dzisiaj się na tym skupimy, ponieważ nie tylko same owoce z tego krzaku można wykorzystać, ale także liście. Liście są również bardzo cenne. Na końcu powiem Wam, jak można sobie z tego przyrządzić taką kompleksową na przykład herbatę, która pomoże na naprawdę wiele dolegliwości, których zaraz usłyszycie. Ale nim jeszcze do tego przejdziemy, to jeszcze chciałem powiedzieć, że liście czarnej czy czerwonej porzeczki i tak dalej są jadalne. To są liście, które można zjadać. Najlepiej zjadać z wierzchołków. Tutaj Wam przełączę zaraz, żebyście widzieli różnicę. Te młode listki, te są wtedy po prostu najlepsze do jedzenia. Tutaj mamy krzak na przykład czarnej porzeczki. Jak widzimy, to są już starsze liście, ale tutaj ciągle, nawet teraz, odbijają jeszcze młode listki. I te młode listki możemy tutaj śmiało wykorzystywać, są po prostu jadalne. Jak wszyscy wiemy, czarna porzeczka to krzak wieloletni. Sadząc go raz, potrafi naprawdę wiele lat przetrwać. Czasem warto go odmładzać, przycinając jakieś starsze gałązki, znowu nowe będą odrastać. I tak, liście możemy zbierać tutaj od maja do września z porzeczek i wtedy można je też wykorzystywać. Można również wykorzystywać korę czarnych porzeczek. Korę zbieramy głównie w listopadzie. I przejdźmy sobie do właściwości tych czarnych porzeczek. Przede wszystkim posiadają one właściwości wzmacniające i tak jak mówiłem, bardzo często były w przeziębieniach wykorzystywane już przez nasze babcie. Ale to nie wszystko, ponieważ posiadają bardzo dobre zdolności przeciwzapalne, działają przeciwbakteryjnie, grzybobójczo, również na te coś tam, posiadają działanie napotne, rozkurczowe, przeciwgnilne, czyli zapobiegają procesom gnilnym w naszych jelitach. Jeżeli się je na przykład różne pokarmy, które mieszamy razem ze sobą, tak jak na przykład białko i węglowodany razem, to wtedy bardzo często zachodzą procesy gnilne w jelitach, ponieważ białko trawi się w środowisku kwaśnym, węglowodany trawią się w środowisku alkaicznym i że to razem jest pomieszane, to ani jedno, ani drugie się nie może strawić, no i później właśnie mamy problemy, a to jest bardzo typowa kombinacja, na przykład jak ktoś je chleb z wędliną, czy z mięsem, czy na przykład ziemniaki z mięsem, czy na przykład makaron z mięsem i tak dalej. To jest bardzo popularne, bardzo niekorzystna niestety kombinacja. Posiada również właściwości ściągające, moczopędne, oczyszcza nam jelita z różnych złogów i przede wszystkim wzmacnia nasz żołądek, żeby on lepiej mógł trawić, pracować. Kiedyś były szeroko stosowane w chorobach dróg moczowych porzeczki, również liście tutaj. I na przykład były stosowane w kamicy nerkowej, czy zapaleniu nerek, czy zapaleniu pęcherza, w zatrzymaniu moczu, jeżeli takie występował. Także na to były bardzo szeroko stosowane. Również sięgano po nie w menopauzie, kiedy kobiety mają różne dolegliwości, to wtedy również sięgano właśnie po te czarne porzeczki. Przy alergiach również były popularne, ponieważ zawierają w sobie różną ilość cennych substancji, które tutaj właśnie fajnie pomagają na to.
W zatruciach pokarmowych również po nie sięgano, chociaż tutaj według mnie jagoda czy nawet i borówka lepiej na to działa, ale jeżeli nie mamy, można się ratować. W biegunkach również, w nieżytach jelit i żołądka, w nerwicy żołądka również tutaj pomagają lekko uspokoić ten żołądek, przede wszystkim go właśnie wzmacniając. W miażdżycy wzmacnia nam również serce i co cenna wiadomość, również były stosowane w zaburzeniach pracy serca. Niekiedy stosowano je również w owrzodzeniu jelit. Ponieważ jak to porzeczka zawiera sporo witaminy C, 3 razy więcej nawet niż cytryna, a mamy ją praktycznie wszędzie i nie jest wymagająca, wystarczy ją posadzić i ona będzie rosła, więc po co kupować cytrynę, skoro tutaj mamy witaminy C dużo więcej. Zawiera również witaminy z grupy B, które również nam są przydatne. W chorobach reumatycznych również bardzo często ją polecano. Co ciekawe, również była polecana w zaćmie. Na złą krzepliwość krwi również stosowano właśnie tutaj czarną porzeczkę. Przy wypadaniu włosów czy zębów również była stosowana. Przy zębach to głównie przez to, że zawiera spore ilości witaminy C, które przeciwdziałały szkorbutowi na przykład. W zapaleniach prostaty również była polecana, że to też taka fajna ciekawostka. No i przede wszystkim trzeba pamiętać, że działa ona bardzo dobrze oczyszczająco na nasz organizm, czyli pomaga usunąć wiele toksyn z naszego organizmu. Antocjany, które są zawarte właśnie w czarnej porzeczce, hamują rozmnażanie się bakterii E. coli. Natomiast rutynę, którą ona również tutaj zawiera, uszczelnia i wzmacnia nasze naczynia krwionośne. Z ciekawostek zawiera jeszcze kwercytynę w sobie w środku, która działa przeciwalergicznie, ale i nie tylko przeciwalergicznie, ponieważ kwercytyna ma spore możliwości dla naszego organizmu. Oczywiście porzeczki są też bardzo bogate w pektyny, a jak wiemy, pektyny pomagają usunąć metale ciężkie z naszego organizmu, które się gdzieś tam nagromadziły. Ponadto wzmacnia również nasz wzrok, ponieważ zawiera sporo witaminy A w sobie. Polecano również ją zewnętrznie na problemy skórne. Tutaj najlepiej po prostu zrobić sobie wtedy taki napar i robić kompresy tutaj po prostu na skórę. I również można płukać nią jamę ustną, jeżeli mamy jakieś problemy tutaj. Jak zrobić sobie teraz taką herbatkę tutaj z tego? To jest bardzo proste, moi drodzy. Po prostu bierzemy albo na świeżo 2-3 listki, jagódek troszeczkę tutaj z tej porzeczki. Wartałoby je lekko rozgnieść, takie pik, żeby tylko pękły. Zalewamy to wszystko wrzątkiem, zostawiamy na 15 minut, pijemy. Tutaj ogólnie 3-4 szklanki na dzień, chociaż nie ma tutaj zbytnio takich większych ograniczeń co do ilości tego, ponieważ jak wiemy, jest to owoc jadalny i też krzak praktycznie, że jadalny, liście są jadalne, ale mówi się gdzieś tak 4 szklanki na dzień tutaj można śmiało stosować. I to jest właśnie połączenie, to jest połączenie liścia i owocu razem, przez co uzyskujemy dużo lepsze działanie niż na przykład jak zrobimy z samego liścia czy z samego owocu. Oczywiście można, to jest kwestia indywidualna, ale ja tylko mówię jak ja to robię, ponieważ ja łączę je razem, czyli jak już zaparzam, to zaparzam i owoc i liść razem i według mnie działa to wtedy najlepiej, ale każdy zrobi jak uważa. Dodatkowo można sobie dodawać jeszcze do kąpieli tutaj tego, również taki napar, który można zrobić też i odwar, oczywiście proporcje są te same, wtedy to tylko wystarczy, że zagotujemy
i dodajemy do kąpieli. Wtedy również mamy działanie na tą skórę całkowicie też taką odmładzającą, oczyszczającą. Także również i do kąpieli. Można robić dżemy, można te przetwory przeróżne robić tutaj z tego. Wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o porzeczkę, jest naprawdę ogromny. Także nic, tylko i wyłącznie korzystać z tego, póki ona jest. A kto nie ma, to zawsze może jeszcze sobie zasadzić. Jako ciekawostkę nasi przodkowie uważali, że liście porzeczki, które były palone jako kadzidło, czyli po prostu dla zapachu w domu, odstraszały negatywne energie. A dodatkowo również nasi przodkowie wierzyli, że kąpiele w liściach czarnej porzeczki sprawiały cię, że jesteś bardziej atrakcyjny dla płci przeciwnej. Także mam nadzieję, że coś to wniosło. Posadzić porzeczki, one naprawdę nic od was nie potrzebują, one same będą rosnąć i będziecie mogli korzystać z tego, ewentualnie kupić z dobrego źródła, od razu mówię. Także życzę wam miłego dzionka, trzymajcie się, hej!